Spędziłem 4 dni w Korei Północnej, gdzie moim celem było jak najlepsze poznanie ludzi i ich życia. In Polish it's na zdrowie. The fasting did It's great. I zobaczyłem wiele, mimo że do DPRK wjechać można było tylko wraz ze zorganizowaną wycieczką. Było, bo 3. dnia mojego pobytu granice zostały zamknięte ponownie. North Korea is closing its borders to Western tourists just weeks after it began letting them back in. Now Pyongyang has halted tourism to the country again. My chyba wyjedziemy, nie? Mam nadzieję. To drugi i ostatni odcinek z mojego pobytu w Korei Północnej. Poprzedni znajdziecie w opisie i zapraszam do subskrypcji kanału, żeby nie pominęły was kolejne materiały. Wychodzę sobie do holu, a tutaj grają nasz film zmontowany. I to jest tempo, widzicie chłopaki, kurwa? A wy to potrzebujecie 4-5 dni, żeby to zmontować, wrzucić. Film, który jest nagraniem z tej kamery od tej pani, która nas cały czas nagrywała. Ten upalny poranek z temperaturą odczuwalną minus 16 stopni zaczęliśmy od pokazu taekwondo. My jeździmy ciągle w takim obrębie 500 metrów. Od jednej lokacji do drugiej jedzie się z 2 minuty, nie? Można byłoby się z buta przejść, ale z jakiegoś względu jeździmy. No jest już. Grupka influencerów. Gdzieś na tym etapie dowiedziałem się o pewnej zasadzie, która panuje w DPRK. Jest coś takiego, co nazywa się sesjami self-krytycyzmu, na których każdy obywatel raz w tygodniu musi koniecznie się stawić. No i sesje te polegają na spotkaniu 1 na 1 ze swoim przełożonym, podczas którego obywatele muszą wskazać jedną rzecz, którą zrobili źle w tym tygodniu, oraz wskazać jedną rzecz, którą źle zrobił ich kolega z pracy. Jak się nad tym zastanowisz, to przerażające, bo taka zasada powoduje, że ciężko komuś w pełni zaufać i zbudować prawdziwe przyjaźnie. No i tak to wygląda. Później wszyscy sobie tutaj chodzą, robią zdjęcia z dzieciaczkami. Czy to ze mną jest coś nie tak? Czy to ze światem jest coś nie tak? Nie wiem. Jestem influencerem, nie? I też przyjeżdżałem i tu niby powinienem nagrywać. Ale traktowanie tych ludzi jak marionetki, tak podchodzenie tylko foto, nie wiem. Jakoś to takie jest, nie wiem. Nie wiem. Może już przesadzam po tym wczorajszym dniu. Nie chcę żadnych zdjęć z tymi dziećmi, nie chcę żadnych filmików. Nie brzmi to, jakbyś miał zostać wpuszczony drugi raz do Korei. No kurde, ale no wiesz, no to trudno, no ale no... Do kolejnego miejsca trasa zajmuje godzinę i jedzie się taką drogą tak naprawdę cały czas, więc zaraz chyba wymiotuję. Na drodze nie mijamy praktycznie żadnych samochodów, a jedynie ludzi z rowerami i ludzi z nogami, którzy chodzą pieszo. Co jakiś czas może jakąś krówkę. Jesteśmy w miejscu potrójnej granicy, gdzie trzeba było włączyć tryb samolotowy, bo inaczej dostaniemy bardzo duży mandat, a dlatego, że jest tutaj LTE, w sensie jest tutaj internet z Chin. Potrójna granica, Rosja, Chiny, Korea. Miejsce przyjaźni tych 3 krajów. Zaczęliśmy od miejsca, które upamiętnia przyjaźń koreańsko-rosyjską. Przede wszystkim wiele zdjęć lidera z Putinem. Nie tylko Kim Jong-una, ale również poprzedniego wodza, jego ojca. Powiedzieć, że czuję się niezręcznie, to nie powiedzieć nic. Całokształt tej wizyty jest naprawdę niezręczny. Po wizycie wróciliśmy do autobusu, a przed wejściem do niego usłyszałem coś zaskakującego. Dobrze, że nikt nie rozumie polskiego, bo mnie poprosiła pani nasza, która mówi po angielsku, której imienia oczywiście nie powiem, o to, żebym nie mówił reszcie grupy, że w tym momencie właśnie, z racji tego, że miała internet przez chwilę przy granicy, czytała newsy, z których wynika, że miejsce, w którym jesteśmy, do którego przyjechaliśmy, zostało zamknięte. Ale to jest szalone, że zamknęli to. W sensie my chyba wyjedziemy, nie? Mam nadzieję. Znaczy nie, no na pewno. Mam nadzieję. Wyjedziemy.
chyba wyjedziemy. Oni się zatrzymali chyba trochę w czasie. Te 5-6 lat temu może influencerów nie było tak wielu jak dzisiaj i może się nie spodziewali, jaka to będzie zaraza, która jak się rozprzestrzeni, to będzie nagrywała wszystko wszędzie, a nawet więcej. Annyeonghaseyo! O, jakieś tutaj restauracja. W sensie sklep, na to się mówi. Fajnie. Znowu jedzenie na nas czeka tutaj. Takie potrawy jakieś. Miejsca, które widzimy, zakładam, że to są takie najładniejsze, najbardziej ekskluzywne miejsca w Korei Północnej. Wątpię, żeby nas do innych puszczali w sumie. No i stół, no kurde, nie? Znowu tak zostawiony. Nie oszukujmy się. Suto. Bon appetit. Oh, Zoe is fishing. You need to put it in the water. How's our Chinese I just bought something. What did you buy? DPRK pin, you know? Yeah. You gonna pin it? Yeah, I'm gonna pin it in real? United States. Oh, Jesus. Towarzyszy mi dziwne uczucie. Do tego kraju nie będzie dało się przyjechać nie wiadomo jak długo po naszej wycieczce. Wyjeżdżasz stąd i ludzie, których tutaj zobaczyłeś, nie zobaczysz ich już nigdy. Najprawdopodobniej. Wiadomo, że często tak się dzieje, jak się skądś wyjeżdża, ale zawsze jednak masz tą możliwość i nadzieję albo wiarę, że jak będziesz chciał, to będziesz mógł wrócić. Zostawiasz ludzi, których nie poznałem jakoś dobrze, ale którzy są odcięci od wszystkiego, co znamy. Tak na świeżo nikt poza mną, Zoe i naszymi koreańskimi przewodnikami nie wiedział o zamknięciu granic. I nie wiedzieliśmy, co było powodem. Po Kim i parku widziałem jednak, że bardzo się przejęli. Mroźna pogoda i ten surowy klimat idealnie grały z taką dziwną nostalgią, którą miałem w sobie w tym czasie. No i ruszyliśmy dalej. W wolnych chwilach starałem się jak najczęściej rozmawiać z Kim lub Parkiem i mimo oczywistych różnic coraz częściej widziałem między nami dużo podobieństw. A w Kim odkryłem na przykład wielki potencjał do czarnego humoru. Kiedy rozmawialiśmy, nagle wyciągnęła telefon i pokazała mi zdjęcie, które wysłała do swojej koleżanki na ich odpowiedniku WhatsAppa. Oh, so this is how you communicate with friends on this app. Yeah, yes. Can you show me the picture that you sent to your friend? Yeah? Zoe. Kim sent this picture to her friend. Oh, that's amazing. So, how do you feel that you're gonna drink a beer for the first time today? Oh, well, because it is my first time, it will be, I'm afraid of. You're afraid? Yes. What do you expect? How it's gonna be like? Maybe good kind of not noticed at all. You will notice, you will sing for us later in bus, you know? After this beer, you will be crazy. Oh, really? Really? That's Yeah. crazy. Can you teach me how to drink beer? Oh yeah, I can teach you. I'm Polish. There is a stereotype of Polish people that they drink a lot of alcohol, you know? Yeah. Did you heard anything about Poland before? About their habits or something like. Yeah. I know one composer, a famous composer in Poland. So his name is Schubert. Oh, not Schubert, Chopin. Chopin. Yeah. I just what? So you know Chopin, Lewandowski, Lewandowski and me. and you. Yeah, so 3 Polish people. Enough. There is enough. Yes. 3 most important. Następnie wkroczyliśmy do browaru, ale nie tylko. Miejsca, w którym produkuje się piwo, ale też różne napoje gazowane, jak na przykład koreańskie odpowiedniki Sprite'a czy Fanta. All these beers are produced here? Yes, produced here. All of them, eh? Yes. What is the name of that beer? How do you read it? Tumangang beer. Zupka chińska, koreańska. Soda. Soda. You have cola, soda? Something like soda and Cola? You have cola. a taste similar to cola. Just. Oh yeah. We all will. Let's get drunk. Let's get wasted. Kim jeszcze nigdy nie spróbowała piwa, ale powiedziała mi, że ze mną napije się po raz pierwszy. Okay, so as you promised, are we going to do this? Oh yeah. Yeah. I'm gonna teach you. So, what you do is you just drink it. That's the end of the lesson. You first. Okay. I'm
No, it's good, it's okay, it's great. It's good. So how do you expect, how do you think, how it's gonna taste? Some, of course, cool, fresh. Yeah, indeed. You have to try. Na zdrowie. In Polish this is... If you want to, no pressure. If you don't want to, if you don't feel like it. Oh yeah, maybe skip it. Maybe like. I'm just afraid if you don't like it, will behave crazy. Oh no, you won't be crazy after one sip, for sure. I don't want you to regret this. Yeah. How about this evening? Because okay. in the afternoon we still have some schedules. Okay, so I can take. Afraid. Okay. So you can just smell. You can just make a first step. You don't like the smell. Yeah. It's sour, right? Mm. Oh, I love it. Oh yes. When can you buy beer in a shop? Maybe 18? beer. I'm not sure, but smoking and drinking alcohol maybe after graduates from school. Oh, so it's not about age, but about graduation? Yes, or maybe I think 18 or 17 or 18. What's the last book that you've been reading? Because you said that you love books, right? It's our Korean novel. The name is... A romance. No. Ah, you read romances, right? Without any romance in novel, it isn't interesting, I think. I always skip, you know? When there is a movie and there is like a romance, I skip it. I'm sure there is a lot of romance in your life. No, there's no. It's like, I know that. No, I'm not lying. No romance. I travel. I only travel. There's no space for romance in my life. What about yours? No, for you, please. Yeah, for you. Is there a romance in your life? It's my pleasure. For you. So I think that is not romance, just kind of friendship. He wants us to get drunk. But with boys. Maybe. Because he was in my same class. So. What is his name? I don't know. You know. So what's your favorite food? My favorite food is simple, just fried egg. Fried egg? Yes. Oh. Only one fried egg I like it most. That's my favorite food. What about pizza? Pizza, I never eat. You've never tried pizza? I want it so much. But can you buy pizza in Rason? Any restaurant serve? In Rason we sell some kind of pizza, but I think it is very different from the real one. Jako że bardzo ciekawy wydał mi się wątek ich telefonu, ich internetu i ich aplikacji mobilnych, zapytałem Kim, czy zechciałaby mi pokazać, jak to wygląda. No i wyciągnęła swój telefon koreańskiej firmy, na którym znaleźć można było aplikacje również jedynie koreańskie i zaczęliśmy od przeglądania ich Netflixa. Okay, I will. So this is the application with movies and... Yes, usually. Okay, this is we download some movies and here, and I can what? Maybe they would like it next. This is new. So these are all movies, different movies? Movies and also performance. So for example, can you pick one movie? Okay, so this is like that. I downloaded this 3 days ago. 3 years ago. 1 week ago. It's animation from Britain. Is it in Korean or in English? Put out those fireworks. Let's keep the time. They're talking in English, right? Yes. I'm surprised. It's because you have like, you can communicate with friends, you can watch movies, you can play games, and have you got dating apps like that? You can that in Western countries we have an application. When you're single, you can open an account and you can meet other people from your neighborhood who are also single. Also, do we? You have something like this? Yes. Can I see this app, or do you don't have it? I don't have it because I'm not interested in it. Because you have boyfriend already, right? No. Do rozmowy z Kim jeszcze wrócimy, a teraz przetestujmy, jak smakują ich napoje. Sprite i Fanta. Which one? That's good. Let's start with Sprite. Right? Yeah. Quality bottle. Smells normally outside. Yeah. Average amount of bubbles, I would say. Shall we try in the beer glasses or?
Not really. Whatever. Drink it straightforward. Straightforward. Yeah. Okay, from the Feel bottle. the real taste. Right. There's no sign. There's no lottery in here. No, you can't win anything. Okay, smells more like citrus, more like lemon, comparing to normal Sprite, I would say. Oh yeah, yeah. Quite Intense. intense. It's very intense. Very citric. It's good, but it's way different. It's more like, you know, the water with lemon and sugar that grandma. Oh yeah. Like not like a corporational brand, not like a big brand, you know. If this would be, in my opinion. I see what you mean. Very intense citric flavor and very sugary. More sweet than sour, for sure. Yes, yes, 100%. I mean, it's not bad, but It's probably good. wouldn't be my first option. I would say this tastes a bit like a cheap fake Sprite from a supermarket. Yes, the Western supermarket yeah. brand. Yeah, The like a Lidl or something. Yeah. Like the cheap. Yeah. Let's shake the bubbles in Fanta. There's not a lot of gas here. It's more Yeah, like because I did like, you know, Yeah. a little shaky before. It's more like a juice. Interesting flavor. Tastes like a juice, like an orange juice, but also like a cheap orange juice, I would say. Like the one that you pick when you drink vodka on the barbecue with friends. Yes. And in the sun for 3 days because you were all wasted and you forgot to bring it home. And then this is the last liquid that you have, the last beverage. And you pay like 20 cents in the supermarket. Yeah, the yeah, local Fanta, right? Yeah. But it's good. But it's good. I think for here, for the DPRK, we are happy with this. Yeah. But definitely not for our countries. We probably wouldn't buy in our countries this. Yeah, yeah. Yeah. Kolejna fabryka, tym razem fabryka ubranek. Ale Zoe powiedziała, że będziemy mogli się pić alkoholu i spojrzała na mnie i zaczęli się wszyscy śmiać. Nie wiem czemu. Idziemy na górę. Mocny zapach się unosi w powietrzu. Tekstyliów. To jednak jest fabryka alkoholu. This one? No alcohol? Alcohol, this is alcohol. Let's do it for Lewandowski. You like it? No. No. It smells like Jagermeister. Again, this scheme, do you cycle for what? It's made of 100. So it's like a medicine. Like medicine, yes. Wszystko, co powiedziałem, okazało się kłamstwem. Nie byliśmy w fabryce żadnych ubrań i mundurków, chociaż tak myślałem. Mocny zapach się unosi w powietrzu. Tekstyliów. I teraz idziemy... Where are we going to? Uniform factory. Uniform, oh, now it is. Coś wiedziałem, że o uniformach będzie. Jednak idziemy teraz w mundurki. Fabryka z ubraniami, moi drodzy. Tym razem już na pewno, bo nie słuchałem, ale już musi to być teraz, nie? A tu się mundurki dzieją. Tak wyglądała fabryka mundurków szkolnych. Panowała tutaj niesamowita cisza, a na ścianach dało się dostrzec materiały propagandowe. Mundurki w Korei nosi się w każdej szkole i każda szkoła w kraju ma ten sam wzór. Mundurki różnią się jednak w zależności od poziomu nauczania, a więc inna ma szkoła podstawowa, a inna szkoła średnia. Ponadto mamy kolekcję letnią oraz kolekcję zimową. Za mundurki w pełni płaci państwo. Oczywiście obok pracujących pań plakaty i telewizor, no z polityką partyjną. Wszystko po to, żeby zmotywować pracowników do cięższej i bardziej efektywnej pracy. Jedziemy dalej. Gdzie? Nie wiem, bo znowu nie słuchałem. Ale na pewno Korea Północna. W sensie DPRK. Okazało się, że wróciliśmy do hotelu. Sprawa wygląda tak, że to jest dziwne, oni strasznie nas pośpieszają, co do minuty z czymś. Jak jesteśmy gdzieś już za długo, no ale naprawdę, dłużej niż 5 minut nie możemy gdzieś dłużej zostać. I tak dziwnie nas poganiają, bo na przykład teraz mamy 2 godziny czasu wolnego. Tak się śpieszyliśmy po to, żeby 2 godziny teraz siedzieć i nic nie robić. Nie wiem, czy chodzi o to, że zaraz za nami kolejna grupa wjeżdża do tych wszystkich lokacji, czy jest taki setup, tylko zrobiony na ten krótki okres czasu, a później nie wiem, co tam się miało dziać, ale zmieniają się nagle zasady życia tych ludzi, czy coś, no
Nie wiem, można się tylko domyślać, ale nie wiem. Wow, znowu to samo uczucie mam, nie? Że nie wypada. Nie wypada. Nie wypada. No ale co mam robić? Głodzić się? Pierwszego dnia zapytałem Parka, czy jest szansa, żebym poszedł do barbera, albo skorzystał z jakiejkolwiek innej usługi w DPRK. Powiedział, że postara się zrobić co w jego mocy. No i zrobił, bo tego dnia, gdy sobie rozmawialiśmy, powiedział, że ogarnął mi barbera i może mnie do niego zaprowadzić. Hello. Oh, thank you. 안녕하세요. Only here, because here I want to make it longer, so only here, like you know, like Mr. Park, like very, you got nice. 우연 다치지 말고 옆에만 이렇게. I want back like Mr. Park. 내처럼. Yeah, because you got really short. Yeah. Do you want shape? Yeah, maybe, but just here, you know? Like me? No, not like you. I won't, you know, have a bird, but maybe like here and here only, you know? Shave just here. Banda so Pangawayo. Oto Kecina. Oto Kecina. Yeah, very good. Thank you very much. No i co, fresh. Tutaj jaki fejdzik ładny. Ładnie mnie tu pani przybrodziła. Troszeczkę czułem, że nie bardzo chciała tak rozmawiać ze mną. W sensie nie umiała w ogóle po angielsku, a ja tak staram zawsze się zagadać tak onomatopeicznie, ale to też nie wychodziło, więc nie naciskałem. Tym bardziej, że Park powiedział do mnie, ona jest żonata, mężata na początku, więc może mają mnie za jakiegoś tutaj łobuza, playera, więc po prostu już nie przekraczałem granicy. Teraz krótki posiłek i lecimy na masaż. Like this? I don't know. We will see. We will see. Oh, okay. Is it better than kimchi? Maybe. Maybe. It is good for with drink. Ooh. Ooh. So that's how we do it. Okay. You need to take it guts. You can dip it into the soy sauce here. Yes. Oh. Yes, thank you. It's been so long since I had Chalpi. Oh, it's so good. Yeah, it's good. You can just It's like really bite good on for it. with Thank drink. you. Jak chips, taki chips trochę z wasabi i z sosem sojowym. Super. But it tastes so good. Let me get a glass so I In can Polish, play with it's you. na zdrowie. Hold on. Yeah. Na zdrowie. Na zdrowie, Na yeah. zdrowie. Absolutely. Yeah. What are the languages? Do you know? 4 or I 5? don't know what you just said. I don't speak Polish. Japanese, Chinese, English, German. Korean or German? A little bit of Korean. Cheers. Oh! Hey. Następnie przyszła pora na masaż. 네, 안녕하십니까. 거기 자리가 있으니까 거기. 감사합니다, 로스님이. A lot of walking and a little, you know. A little softer. 감사합니다. Yay! Thank you! Oh! 감사합니다. Oh, very good. You are the best. You two, the best in the world. The best in DPRK. Ale dobry masaż, nie? Nigdy nie byłem masowany przez dwie panie naraz.
zajebiście przyjemnie i miło, ale śmieszna sytuacja, bo ja powiedziałem Parkowi, że mu kupię masaż, bo mówię do niego, czy chciałby masaż, on powiedział, że nie ma pieniędzy, to mówię, no to dawaj, zapraszam cię przecież, nie? No i taki szczęśliwy, że chce masaż 3 razy, że mu zaproponowałem masaż, 3 razy dopytywał, czy na pewno. No i ja już sobie leżę tam na stole do masowania i wchodzi nagle Park i widzę, że coś tam pakują tylko z tego drugiego stolika. I powiedział, że nie może ze mną, bo jestem obcokrajowcem i że nie może być masowany przy mnie. Jestem po masażu. Śmiesznie było. Nie umiały panie mówić po angielsku. Pani barber jak byłem, to też tak trochę niezręcznie było. Każdy kolejny dzień tutaj dobudowywał kolejną cegiełkę jakichś wyobrażeń o tym, jacy są ci ludzie. Za mało, dalej za mało. 3 dni to za mało. Że jestem tylko wrasą, to już w ogóle za mało. Że wszystko jest takie poukładane, ten plan dnia i nie mogę samemu poeksplorować, to też za mało. Po prostu bardzo się uaktywnia empatia, nie? Jak patrzę na tych ludzi. Ale to jest ciekawe pytanie, które zadałem Zoe dzisiaj, która zna się bardzo, 30 razy już tutaj była. Ma wielu znajomych z Korei. Zapytałem się jej, czy uważa, że Koreańczycy są szczęśliwi. Odpowiedziała zadając pytania, a czy ty jesteś szczęśliwy? I czy ludzie na zachodzie są szczęśliwi? No nie da się na to tak odpowiedzieć, nie wiadomo. To jest po prostu taki wyjazd na zasadzie filozofia. Rozkminy filozoficzne na maksa, nie? Bo masz te związane ręce, i widzisz człowieka, który po prostu żyje w iluzji. Ale u mnie to prowadzi właśnie do szeregu kolejnych pytań na zasadzie, ale czy ja też nie żyję w iluzji? Ale czym jest iluzja? A czy kogoś należy z iluzji wyrwać? W sensie oczywiście wiadomo, że ja nie mam takiej mocy, nie mam takiej siły sprawczej, nie mam na to czasu, możliwości i w ogóle nic. Ale po prostu tak czysto teoretycznie, nie? Bo jakby wiadomo, że ja nic nie jestem w stanie zmienić, ale gdybym nawet był, to czy lepiej kogoś takiego wyrywać z tego, czy nie lepiej? Ale to, że zamknęli dzisiaj granice, jest dziwne w chuj. Jakie poddenerwowanie dało się wyczuć od nich w ogóle dzisiaj w lobby, tak dziwnie było. Cieszę się, że mimo wszystko udało mi się być w tej ostatniej grupie, która tu była. Ile to było otwarte? Tydzień, 2 tygodnie ta granica? No dobra, nie wiem, dobra. Trzymajcie się, kochani. It was the best cappuccino in the world. Best cappuccino on earth. Best. You the best cappuccino maker. Dzień dobry. Niesłychanie droga jest ta kawa tutaj. 7 euro kosztuje aż. Nie wiem, czy to tylko tak dla nas, czy ogólnie tak jest drogo, ale chyba też dlatego, że oni po prostu nie piją kawy. Tutaj pije się tylko herbatę. Kawa jest zjawiskiem rzadkim. W atmosferze dziwności, która spowodowana była zamknięciem granic, ruszyliśmy do biblioteki. Mieliśmy możliwość zakupienia plakatów, pocztówek i znaczków pocztowych, które przedstawiały albo potęgę Korei Północnej, albo po prostu dominację nad Ameryką. Ten jest mocny, nie? Z Ameryką. This one. 어떻게 이렇게 빨리 와야 되지? 이제 어시다나니까. W Korei, jeżeli maszyna dobrze robi swoją robotę, to nakleja się takie naklejki. Ta maszyna zrobiła dobrze swoją robotę, bo bardzo dobrze ociepla budynek. 4 dni i znowu nic. I znowu powrót do szarej rzeczywistości. No ta moja dopiero drugą grupę w życiu ma, nie? Taka mówi, że podjarana, podekscytowana była tym. Teraz nie, oni wczoraj naprawdę jak usłyszeli o tym, to wszyscy siedzieli w autobusie już tak. Załamka, a później jak chlali, to już do spodu. Dlatego zamykają znowu, bo za dużo informacji białasy przywiozły, opowiadają. Jak wczoraj na przykład nasz przewodnik się dowiedział o tym, że Koreańczycy walczą na Ukrainie, to był tak zdziwiony, że on mówi, że to jest niemożliwe. U nas też jeden był zdziwiony, no. Naprawdę i to też na pewno powód, oni nie mogą za dużo wiedzieć. Dobra, widzimy się później na obiedzie. Zobaczymy się, na pewno jedźcie tam, gdzie my, to 100%. Yo. Teraz kolejne miejsce, idziemy do apteki.
Dziwne, nie? Tym bardziej, że cała ta wycieczka, na której jesteśmy, no jak wiecie, jest ściśle zorganizowana. Bardzo mało jest przestrzeni do tego, żeby cokolwiek więcej zrobić. Miałem to szczęście, że udało mi się wybłagać jakiegoś barbera czy masaż, ale jest naprawdę bardzo ściśle ustrukturyzowana. No i zdecydowali się na to, żeby nam pokazać aptekę. No i jakieś musi być drugie dno w tym. Jakie? Nie wiem. No bo każda rzecz, którą tutaj oglądamy, ma jakieś drugie dno. I po coś tutaj jest. Zabawne jest tylko, jak ja sobie o tym myślę, że my odbieramy te rzeczy zupełnie inaczej, niż oni spodziewali się, że będziemy odbierali. Bo przecież jak oni nam pokazują takie propagandowe materiały, to nie budzi w nas to respektu, czy nie podziwiamy ich siły, czy nie myślimy, wow, ale ten kraj jest silny i niezniszczalny i po prostu się go boję. Tylko bardziej... no, można inaczej pomyśleć. Tak wygląda apteka. Upstairs, okej. Czyli jest apteka, może to nie jest główny gwóźdź programu? Może tutaj jest główny gwóźdź? Nie, to dalej apteczysko. Witamina E, zobaczmy co tu jest takiego ciekawego. Jakieś chińskie rzeczy. Kosmetyki, perfumy, co, żeby to kupić jako pamiątkę? I buy medicines here because there are various kinds of medicines and the price is good, and also, you know, Korean medicines made in our country is very popular. And every tourist also buys some because they want to experience how our medicine good. And what tourists usually buy? What's iconic in here? Oh, something like, you know... Maybe something that you're very proud as Korean. Have you got something like this? This one. Only you can find this only in Korean. Can I see it? What is yes. it? This is, you know, our traditional method. And it is very good for brain disease, and also the other kinds you can read it in your own because, you know, this one ingredients and can't read it. treat high it's in fever due English. to disease, unconsciousness, several. I think you should. So is it produced and available only in Korea? Yes, this is only produced in Korea. Only you can't find. How do you call it? Angung Uhanhan. Lek na wszystko z Korei, z którego są dumni najbardziej. Róg bawoła? Fuck is this? That's a weird combination, right? Crazy. Kim, there is a buffalo's horn in it. What? Buffalo's horn. Oh my gosh. Oh, what is this? Would you like to buy one? Maybe. I feel a little bit weak after this trip, so I think I will get one. Oh, for real? Of course not. Tutaj takie korzenie sprzedają, imbiry jeszcze jakieś. Bardzo dużo tego tutaj w Korei widzę. W miejscach, w których jesteśmy. Bo tak można tylko mówić. A tutaj poczekalnia. If you have sex, you can do that long time. Oh, with that one? Yeah, with that one. So is it like a Viagra? Yeah, it's like... I need that! Yeah. What? And he's so happy about it. Yeah, I need that. Yeah, I need that. I really need that. Bro, you're Chinese and you believed in it. Yeah, I believe that. I do believe that. To była może jakaś wyjątkowo dobrze zaopatrzona apteka? A może chodziło o tą pastę, leki z buffalo rogiem? No nie wiem. Każdy musi sobie sam dopowiedzieć. Taki to film, taka to wycieczka, żeby pomyśleć trochę samemu, żeby samemu porozkminiać. Chcielibyście, żeby influencer wam mówił, co o czym myśleć wszystko, ale to tak nie jest łatwo. Po drodze wjechaliśmy do jeszcze jednego sklepu z pamiątkami, gdzie kupiłem kilka koreańskich słodyczy. W tym jeden przeterminowany, ale z gwarancją, że będzie dobrze. Data 2024/06/17, a Kim mówi, że gwarantuje, że to można jeszcze jeść przez rok. Że od tej daty to jeszcze rok. Cała taka paka 30 jenów chińskich. Testowanie koreańskich słodyczy. Zaczynamy od takiego czarnego czegoś. A, to jest takie ciasteczko, co to zawsze tam mieliśmy do kawy. Jakieś takie coś. Takie babcina. Druga rzecz. Jak to kupowałem, to powiedziała pani: o, to jest bardzo odżywcze. A, wewnątrz takie coś zielonkawe jakieś. A, takie kuleczki. Dziwactwo jakieś takie. To ma konsystencję krówki. Krówka taka mleczna, słodka. It's alright.
It's alright. Dobra, teraz czekolada, która jest przeterminowana, ale ma gwarancję. Gwarancję dała pani Kim. To nie jest dobre. Najtańsza możliwa czekolada taka. No i tak wyjechaliśmy powoli w stronę granicy. Powoli, bo kiedy zatrzymaliśmy się na jedzeniu, to wyzywałem jeszcze pana Parka na piwko i mecz w ping-ponga. I tak wydarzył się turniej. Podpaliłem się, ale serwisik był dobry na początku, ale pan Park widać, nie, że w tej ponadgarstku jak to chodzi. O, he goes it up. Przed granicą schowałem głęboko kamerę, by już nie kusić losu, mimo że miałem dodatkowo pozgrywane pliki na dyskach zewnętrznych. Przed wejściem granicznym musieliśmy oddać laptopy, telefony i kamery. Panowie przeglądali nagrania z kamery pobieżnie, ale całość przeszła bez żadnych problemów, no i w ten sposób staliśmy się ostatnią grupą turystyczną, która odwiedziła Koreę Północną. Nie wiadomo na jak długo. Naprawdę było mi przykro i czułem mocną nostalgię i widziałem, że Park i Kim też się wzruszyli, gdy wyjeżdżaliśmy. Ta dwójka odczarowała moje wrażenie o Korei. Świetnie wykonywali swoją robotę, ale ja cieszę się przede wszystkim, że zobaczyłem trochę prawdziwych ich. Wow, przeszedłem. A nie było to takie oczywiste. Co sądzisz o tym? Co nam pokazali? Wiesz, to można patrzeć właśnie, jak przed chwilą rozmawialiśmy, z różnych perspektyw, nie? Idealny świat, żeby pokazać ludziom z zagranicy, jaka ta Korea nie jest świetna, że jedzenie dobre, tu wszystko w sklepach mają. Wszystko za darmo mają. Wszystko za darmo, dzieci uśmiechnięte w szkołach, w fabrykach czyściutko, uśmiechnięte dziewczyny przy maszynach szyją sobie. Cały ten obszar, nieduży, bo nieduży, ale został przygotowywany mentalnie na zachodnich ludzi, a jako, że oni w ogóle do zachodu nie mieli dostępu, to myśleli, że to będzie okej i że to wystarczy, nie? Ale u nas było też tak, że jak już te dziewczynki się tam rozkręcały, coś tam zaczynały opowiadać albo coś, podchodziła tylko nauczycielka i nagle była na baczność i zaczynały gadać to, co miały gadać. Ja też tak wiem, że jak coś tam za bardzo już rozmawiałem, to widziałem, że stawa obok mnie, nie? Ktoś. Zmęczyło mnie to mega psychicznie. Bo to taki smutek wymieszany z taką bezsilnością, mnie... Na przykład mnie zaskoczyło też kilka rzeczy. Ich smartfony, nie wiem czy przyglądaliście się ich smartfonom. Ja wziąłem tego smartfona, popatrzyłem sobie już na aplikację, mają gry mobilne, niektórzy oglądali Shreka, Harry'ego Pottera, w sensie... To jest coś, czego się w sumie nie spodziewałem. Ja myślałem, że to jeszcze bardziej jest... Byliśmy też w Raso. To jest też taka strefa ekonomiczna, w której jest trochę lepiej, żyje się trochę lepiej, wiadomo. Ale byłem zaskoczony tym. Albo tymi smartwatchami, które praktycznie każdy ma. Albo, że jest bardzo dużo rowerów elektrycznych. Elektryczne rowery to mnie zaskoczyły. Ja ogólnie bardzo fajną miałem przewodniczkę. Polubiłem ją naprawdę i tak mi było przykro, jak ją tam zostawialiśmy, bo kurde... Widziałem w niej po prostu takiego fajnego, dobrego człowieka, ale takiego, który przesiąknął bardzo mocno tą ideologią. Naprawdę szczerze wierzyła w to, że socjalizm jest dużo lepszym ustrojem niż kapitalizm i nawet tak wiesz, tak zagajała. No ale no powiedzcie szczerze, byliście w Korei Południowej? No my tak, no byliśmy. No i co, jak się żyje? Bo słyszałem, że ludzie tak dużo pracują, że w depresji wszyscy i że są nieszczęśliwi. Jak ktoś żyje w jakiejś bańce, no co powinieneś robić, nie? Czy go właśnie powinieneś naruszać tą bańkę, żeby pęknęła, czy tylko... Się, że nie, właśnie nie psuć mu tego. Bo cały świat, dla takiej dziewczyny by się cały świat zawalił nagle, nie? A największe zaskoczenia? Macie coś takiego jednego, co na przykład... Wiesz co, ja ci powiem, że ja szczerze mówiąc się przygotowałem do tej wyprawy tak, że ja byłem przygotowany na wszystko, to co wiedziałem, że będzie, to wszystko się to stało, no. Wszystko było to budowane, wszystko było pokazywane, jaki to jest wielki przepych tam, że wiesz, te stoły pełne jedzenia. Ale te hale na przykład sportowe mieli ładne, nie hale sportowe, tylko na przykład ten teatr, cośmy tam byli na tych występach. To wyglądało zarobiście, nie w ogóle jak jakiś kurde z PRL-u. No tak, to było ładne, no i tak też mnie zdziwiło trochę, jak dookoła widać, że stawiają te wieżowce jednak i budują te budynki. Większość tematów
mniej lub bardziej w końcu sprowadza się do polityki i partii. Ciekawie chciałem mi zadać pytanie, a co wierzysz, co jest po śmierci, nie? Albo skąd się wzięliśmy, albo takie rzeczy troszeczkę bardziej wiecie. Bardzo ciekawy pobyt. Widziałem obrazki dobijające i załamujące, ale i zobaczyłem rzeczy, które zaskoczyły mnie pozytywnie. Rzeczy, o których niewiele widziałem w internecie. Przy tym wszystkim starałem się pozostać neutralnym, ale jaka jest Korea Północna? Dalej nie wiem. Mogę tylko przypuszczać.